Cześć, z tej strony Riko Grabarz. Pod ostatnim filmem pojawiła się sugestia, bym nagrał materiał na temat tego, co zbierać na początku przygody ze skamem. Keksik, ten materiał przygotowany jest specjalnie dla Ciebie. Zanim jednak udamy się na nasze poszukiwania, proszę Was o zostawienie okejki pod filmem, zasubskrybowanie kanału, najlepiej z dzwoneczkiem. Formalności mamy już za sobą, więc wyruszamy do najbliższego miasta. Jak mówiłem w poprzednim filmie, jedzenie można znaleźć wszędzie. Kiedy przeszukuję miasteczko, zawsze sprawdzam, czy nie znajdę na drzewie jakiegoś owocu, a w przydomowym ogródku warzyw. Taka dieta wege świetnie nawadnia, usuwa wory spod oczu oraz dostarcza niezbędnych substancji odżywczych. Wróćmy do naszych poszukiwań. Na dzień dobry w tym miasteczku udało mi się znaleźć plecak. Może nie ma wiele miejsca, ale na pewno jest lepszy od mojej Samary. Przerzucę całą zawartość plecaka i ruszam dalej. W następnym pomieszczeniu znalazłem raksy. Jak widać są kiepskiej jakości, więc je olewam. Sklepik. Tam na pewno znajdę coś interesującego. No i jest. Kozacka kurteczka i dodatkowe miejsce na fanty. Mam już plecak, mam kurteczkę, czas obmyślić plan działania. Na starcie będę chciał zastąpić dzidę mieczem. Doskonała broń, nie potrzebuje dużo siły i jest zabójcza. Jak widzicie, do wykraftowania miecza potrzebuję 2 sztuki złomu, linkę, gumkę recepturkę lub jakiś papier oraz zestaw narzędzi. Zestaw narzędzi można wykraftować sobie samemu, bo jest to dość trudny staw do znalezienia. Do stworzenia zestawu narzędzi potrzebujemy 2 sztuk złomu, 2 deski, gwoździe, śrubki oraz przedmiotu z długą rączką, jak na przykład wiosła. I to są rzeczy, które będę zbierał na tym etapie gry, oczywiście poza jedzeniem i innymi przydatnymi przedmiotami jak nóż. Jak widać, los nam sprzyja. Znalazłem siekierkę oraz nitkę. Nitkę połączę wraz z igłą, którą wykonałem z kości dzika w poprzednim materiale, a siekierkę wykorzystam do stworzenia desek. Igła wraz z nitką idealnie nadaje się do naprawy naszych ciuchów oraz do kraftowania. Za chwilę pokażę, co fajnego można zrobić przy pomocy naszego zestawu do szycia, a także skóry. Właśnie znalazłem kawałek skóry, przy pomocy której zrobimy sobie kołczan na nasze strzały. W celu wykonania kołczanu potrzebujemy skórę, niekoniecznie z naszego mapeta oraz zestaw krawiecki. Zombiak miał przy sobie gwoździe, których szukam, lecz są one słabej jakości. Bez problemów można znaleźć lepsze. Oldschoolowe tenisówki leżały obok. Musiałem je założyć. Aby uzyskać kawałek skóry, musimy rozczłonkować naszego przyjaciela. To część zabawy, która śni mi się po nocach, a fetor, który wydziela, jest nie do zniesienia, ale czego nie robi się dla fejmu. Pozyskaną skórę łączymy ze stawem krawieckim oraz niezastąpionym nożem i voilà, kołczan na strzały gotowy. Możemy w nim umieścić strzały lub bełty w ilości 24 sztuk. Dzięki przeniesieniu strzał z plecaka do kołczanu zyskujemy wolną przestrzeń w naszym plecaku. Jak widzicie, w naszym nowym produkcie możemy też umieścić inny znaleziony staw.
kibelku znalazłem skórzaną kurtkę. Jest ona lekko uszkodzona. Miejsce zaznaczone na czerwono to miejsce, w którym nie można umieszczać żadnych znalezisk. Mógłbym to naprawić przy pomocy naszej nici i zamienić kurtki, ale ten zielony flyers mi się bardziej podoba. Zbliża się noc. Chyba sobie daruję bieganie po ciemku. Ogarnę sobie jakąś flaszkę, kojo, ognisko i widzimy się za chwilę. Okej. Wszystko co potrzebuję, by zasnąć w tej dziurze już mam. Jak rozpalić proste ognisko wiecie z poprzedniego filmu. Jak widzicie, zbieram tylko to, co jest mi potrzebne na daną chwilę. Bez sensu zapychać sobie plecak rzeczami, których nie potrzebuję. Dokładnie wiem, jakie rzeczy są mi potrzebne do wykonania maczety. Dobra, ja otwieram flaszkę, a my widzimy się rano. Dobranoc. Muaa! Muaa! Człowieku, ale miałem poroniony sen. Robiłem z zombiakami potworne rzeczy i się przy tym świetnie bawiłem. Ale mam kaca. Muszę czegoś się napić, bo jestem wyschnięty jak wiór. Zjeść śniadanie, zaliczyć poranną toaletę i wyruszamy w poszukiwanie materiałów na maczetę oraz zestaw narzędziowy. Jak widzicie, ogoliłem włosy. Do tego celu użyłem kamiennego noża. Szkoda tylko, że nie można wykraftować sobie szczoteczki do zębów. Komu w drogę temu maczeta? Pamiętajcie, by zawsze zamykać drzwi za sobą. Jest to po... O shit. Chyba sen o zombiakach nie był tylko snem. Delikatnie zmniejszyła się populacja łapetów w tym mieście przez noc. Mieszanie alkoholu z moimi zaburzeniami psychicznymi nie prowadzi do niczego dobrego. Może lepiej zacznijmy nasze poszukiwania od... tego domku. W tym domku jakiś wariat dokonał rzezi. Wszędzie porozrzucane ciała, więc daruję wam tego widoku. W dobrych wieści znalazłem czapkę. Może wyglądam jak kretyn, ale zawsze coś. No i jest studiona mojego kaca. Dzięki ci. Oczywiście nie ma wody. Już takie rzeczy przestały dawno mnie dziwić. Wracamy do naszych poszukiwań. Dokładnie mam sprecyzowane, czego mam szukać, a takie rzeczy jak telefon czy korek zostawiam. Nie znajdują się w moim liście do świętego Mikołaja. Za to ten niebieski kabel już tak. Ten przedmiot może zostać użyty do wykraftowania miecza, więc go zabieram. Biegając po okolicy znalazłem czapkę pasującą do mojej kurtki. Idealna. Budynek, który teraz przeszukuję, to stary warsztat. Można tu znaleźć narzędzia i inne przydatne rzeczy do kraftowania. Znalazłem tu gwoździe oraz piłę. Piła zawsze może się przydać, więc ją zabrałem. Złom zaś zostawiłem. Był on z słabej jakości. Jakiej jakości rzeczy użyjecie do kraftowania, takiej jakości otrzymacie przedmiot. Pamiętajcie o tym. Sprawdźmy jeszcze raz, co jest mi potrzebne. Kolejny warsztat, kolejna nadzieja. Tym razem mamy farta. Znaleźliśmy łopatę. Resztę rzeczy do wykraftowania skrzynki z narzędziami już mamy. Poza deskami, ale to nie jest problem. Zaczynamy działać. Ścinamy drzewo naszą małą siekierką. Po ścięciu otrzymamy bale, które możemy przerobić na deski. Uwaga na palce.
Teraz, gdy mamy odpowiednią ilość desek oraz pozostałych przedmiotów, kraftujemy naszą skrzynkę narzędziową. Skrzynkę pakujemy do naszego plecaka i wyruszamy w miasto w poszukiwaniu rzeczy, które nam brakuje do naszego miecza. Kamera, akcja. Magia kina. Wszystkie przedmioty do stworzenia naszego miecza mam przed sobą. Złom można znaleźć bez problemu we wrakach. Liny wytworzyłem z 5 patyków, a ten kawałek papierka znalazłem. Miecz jest już gotowy. Możemy zamienić naszą wykałaczkę na bardziej wyrafinowany przedmiot do zabijania, a narzędzia chowamy do plecaka, jeszcze mogą się przydać. Przedmioty, których nie użyłem podczas procesu tworzenia miecza, wyrzucam. Szkoda miejsca w plecaku. Poza lockpickiem, który służy do otwierania zamków, gwoźdźmi i śrubkami, które przydadzą się do kraftowania innych rzeczy, pożywienia czy zapałek, które ułatwią rozpalenie ogniska. Jak widać, nasza skrzynka ma ograniczoną ilość użyć. Straciliśmy 10 jednostek na wytworzenie miecza. Nasz miecz ma natomiast 70% jakości. Spowodowane jest to użyciem słabej jakości materiału. Jak wiecie, ilość rzeczy, jakie można znaleźć, jest spora. Warto jest się skupić nad rzeczami, które przydadzą się nam do wykraftowania jakiejś rzeczy. Są też takie przedmioty jak śrubokręt, który po połączeniu z lockpickiem czy wsówką pomogą nam otworzyć zamki do skrzynek np. na komisariacie. Na tym etapie zbieranie kłódek w moim przypadku jest niepotrzebne. Nie posiadam odpowiedniego skilla, by wykraftować zamek. Do stworzenia prostego zamka potrzebujemy 5 kłódek oraz zestaw narzędzi. Kłódki zajmą sporo miejsca w naszym ubogim plecaku, więc ich nie zbieram. Skoro już wspomniałem o otwieraniu zamka za pomocą wydrychów na komisariacie, pokażę jak to działa. Ale na początku przetestujmy naszą maczetę. Jak dla mnie rewelacja. Zakochałem się. Przejdźmy do zamkniętej szafki. Jeżeli w swoim asortymencie posiadasz sprzęt, który może otworzyć zamek, po wciśnięciu przycisku F jak Felicja, pokaże się tobie takie okno. Myszką przesuwasz lockpick, a przyciskiem F starasz się otworzyć zamek. Musisz ustawić wytrych pod odpowiednim kątem, tak by zamek przesunął się o 90 stopni. Ilość prób zależy od ilości jednostek na danych narzędziach. Czy otworzysz czy nie, jednostki spadają. Informacja ta znajduje się pod zamkiem. No, pokaż kotku co masz w środku. Super. Dobra, 5 minut przerwy. Znalazłem browara. Klin klinem, przyjacielu. Co do puszek. Warto pobawić się w złomiarza i ich nie wyrzucać. Puszki są nam potrzebne do zrobienia prowizorycznego rusztu, który umieszczamy nad naszym ogniskiem. Poza puszkami potrzebujemy 8 krótkich patyków, 2 fragmenty złomu oraz ostrze. Gdzie wszystko pozyskać już wiecie. Do tego z puszek można zrobić prowizoryczny tłumik. Piwko wchodzi jak trzeba. Możemy ruszać dalej. Załóżmy, że gracie na serwerze PvE albo na singlu. Przejmujecie jakiś budynek i stawiacie sobie w nim skrzynkę, by nie nosić całego dobytku na plecach. Pokażę jak stworzyć taką skrzynkę. Jest to banalnie proste. A miejsca naprawdę jest sporo. Naszą skrzynkę znajdziesz w zakładce Crafting. Wybierasz ją i ustawiasz gdzie chcesz ją ustawić. Rolką możesz ją obracać w dowolnym kierunku. Po jej postawieniu dalej masz możliwość jej przesuwania, więc spokojnie, bez spiny. Jak coś źle ustawisz, zawsze możesz poprawić. Jeżeli skrzynka znajduje się w odpowiednim miejscu, zatwierdzasz przyciskiem F jak fikołek. Jak widzicie, pojawiła się informacja co potrzeba. Ruszamy postaw. Jak wszystko pozyskać już wiecie. Nie będę zabierał waszego cennego czasu ujęciami jak robię sznurek. Może pokażę tylko jeszcze raz jak się robi deski.
No i skrzynia gotowa. Możemy przerzucić do niej rzeczy, które niepotrzebnie nosimy na naszych plecach. Dodatkowo skrzynię można zabezpieczyć zamkiem, jak macie odpowiedni skill, lub ją gdzieś zakopać. Przygotuję sobie jeszcze ognisko. Nie pokażę wam, jak to się robi. To takie małe wyzwanie. Komu uda się stworzyć takie ognisko jak moje przy użyciu kamieni i innych przedmiotów, niech da znać w komentarzu. Dostanie odznakę starszego ogniomistrza. Jak słyszycie, mam nerwowych sąsiadów. Albo ich zgłoszę na niebieską linię, albo sam ich za chwilę wyjaśnię. To by było na tyle. Pamiętajcie, że materiały, które dla Was przygotowuję, to podstawy podstaw. Na bardziej zaawansowaną część przyjdzie jeszcze czas. Pozdrowienia dla całej ekipy z serwera Stan Wojenki. Jest to serwer PvE, gdzie można spotkać ludzi, którzy o skamie wiedzą dosłownie wszystko. Link do Discorda, jak i strony www znajdziecie w opisie. Mówił dla Was Rico Grabasz. Pozdrawiam.